Fajne auta? Gęsia skórka. Dawaj na ring, dawaj na ring. Cześć, Bartek Urban. Pora zacząć majóweczkę. Przez duże N jedziemy na fajną wycieczkę. Torba spakowana, maraton kapitana Bomby odpalony dla dzieciaków, a jedziemy samochodem. Niestety nie tą bestią. Niestety też nie tamtą bestią, bo jedziemy... Ach, niestety też nie jedziemy tym. Ale podwózka będzie. Nie, tym też nie jedziemy. Ach, no i jest samochód, którym jedziemy. Audi RS e-tron GT. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do relacji z mojej wyprawy na Nürburgring. I to nie byle jakiej relacji, bo pojechałem na ring elektrykiem. I ten materiał będzie podzielony na dwie części, bowiem nie bez powodu na wyprawę wybrałem elektryka. Potraktowałem to jako taki eksperyment, więc w pierwszej części porozmawiamy o jeździe elektrykiem w trasie, o zużyciu, czasie i kosztach. Dawaj, dawaj, mocniej, mocniej, ależ chodzi. A potem płynnie przejdziemy do ringu, po którym też zrobiłem kilka okrążeń elektrykiem. Teraz na ekranie widzicie znacznik, gdzie trzeba przewinąć, jeśli nie interesuje Was auto elektryczne. W takim razie zaczynamy z elektrykiem. Przejdźmy do konkretów. Elektryk to Audi RS e-tron GT, czyli najmocniejszy i najszybszy elektryk w gamie Audi, który ma aż 600 koni i osiąga setkę w 3,3 sekundy. A podróż, w którą się wybrałem, to według Google'a 10 godzin i 50 minut oraz 1152 km, w większości autostradami i ekspresówkami. Z tym, że Google nie uwzględnia ładowarek, a system Audi tak, i ten po przeliczeniu pokazał nam, że mamy stracić 2 godziny i 40 minut na ładowarkach. Na szczęście system Audi się pomylił i straciliśmy 2 godziny na ładowarkach, a u celu byliśmy po 12 godzinach i 50 minutach i ładowaliśmy się po drodze 4 razy. Na samym końcu dodałem jeszcze 5. ładowanie, ale tylko po to, żeby mieć naładowane auto z rana, bo chciałem je upalać na torze. Niestety trzeba wszystko w elektryku planować. I teraz spalanie, czy tam zużycie, które było zaskakująco niskie, bowiem z 1178 km zrobiliśmy wynik 25,2 kWh na 100 km ze średnią prędkością 108 km na godzinę. Jechaliśmy z godnością, czyli dokładnie tyle, ile pozwalały znaki, plus w Niemczech bez ograniczeń kilka razy zrobiliśmy próbę maksa, czyli 266 km na godzinę na liczniku. Tak, to jechaliśmy ciągle 140 km na godzinę na odcinkach bez ograniczeń. Ogólnie przy 140 spalanie to 24,5 kWh, czyli naprawdę nieźle jak na auto zapakowane 4 chłopa, pełne 2 bagażniki, no i sam samochód, który waży niemal 2,5 tony. Gorzej jest z kosztem przejazdu, bo szybkie ładowarki są drogie. Jeśli nie mamy żadnych kont i kart od producenta, to 1 kWh na szybkiej ładowarce kosztuje od 3 do 4 zł. Jak mamy karty, to cena waha się od 2,5 zł do 3,5 zł. Podam więc dwie kwoty, jedną zakładając, że mamy konto, a drugą bez tych kont. Dodam tylko, że posiadanie konta kosztuje miesięcznie. W Audi na przykład od 33 do 70 zł miesięcznie. Czyli płacimy na przykład te 33 zł miesięcznie i mamy obniżoną stawkę za 1 kWh z 3,70 na przykład 2,90, ale też nie u każdego dostawcy prądu. No jest to mega skomplikowane, więc podaję kwoty. Bez kont za 300 kWh, bo tyle zużyliśmy w tamtą stronę, zapłacilibyśmy około 1050 zł. Natomiast posiadając te konta, zapłacilibyśmy około 900 zł. W drogę powrotną natomiast wybraliśmy inną trasę, gdzie w Niemczech było mnóstwo dróg bez ograniczeń i tam staraliśmy się jechać po 200, a nawet czasem i szybciej. Niestety, ale jazda z takimi prędkościami elektrykiem oznacza ładowanie nawet co godzinę. W drodze powrotnej zrobiliśmy zużycie na poziomie 34,4 kWh, więc znacznie więcej niż w drugą stronę, stąd też tym razem zapłacilibyśmy 1428 zł nie mając kont, albo 1124 zł posiadając konta na stacjach. Tak jak mówię, to są ceny orientacyjne. I w drodze powrotnej też straciliśmy 2 godziny na ładowarkach względem tego, jakbyśmy jechali autem spalinowym.
Tutaj też taka uwaga, że w Niemczech ładowarki szybkie, takie po 300 kW, są dosłownie co 15-20 minut, podczas gdy w Polsce jest takich bardzo mało. Wracając, będąc już w Polsce, jedna z ładowarek, która miała być szybką 150, dawała nam jedynie 50 kW, więc przejechaliśmy na kolejną, która miała być szybką 300. Oczywiście źle wyczuliśmy prąd i na ładowarkę wpadliśmy z wyłączonym ogrzewaniem, z zaparowanym samochodem i poziomem baterii 0%. To był ten jedyny raz, kiedy straciliśmy godność. Niestety, infrastruktura w Polsce, a w Niemczech, no to jest inny poziom. Nasze łączne zużycie prądu z całej wyprawy to 31,6 kWh, podróż łącznie trwała 30 godzin oraz zrobiliśmy 2700 km. Czyli cały wyjazd za sam prąd kosztował nas od około 2500 do 3000 zł. Z tym, że w tym średnim spalaniu jest też to, czyli jazda po torze elektrykiem. Zrobiliśmy 3 kółka, każde z innym tempem, tak żeby sprawdzić spalanie oraz zachowanie auta. Zaczęliśmy od takiego spokojnego czasu 9,50, potem zrobiliśmy 9,30, a następnie było bardzo szybkie kółko poniżej 9 minut. I tu muszę dodać, że pierwszy raz jechałem na żywo tak szybkim autem po ringu i to, że samochód ma takie odejście z miejsca, czy na przykład z zakrętu, no to jest coś pięknego. Może naprawdę fajnie się pobawić, gorzej jest z masą i oponami. Auto mocno wychodzi przodem, a 2,5 tony no nie pomagają i po połowie przejazdu opony już było mocno czuć. Tutaj też dodam od razu ostrzeżenie, że jak jedziecie pierwszy raz na ring, to nigdy nie jedźcie na 100%. Nawet na 80% nie jedźcie. Zróbcie szybkie, ale bardzo zachowawcze okrążenie, nie ma co się podpalać i atakować na maksa. Raz, że seryjne auto może tego nie wytrzymać, a dwa, że jak wypadniecie z toru, to czeka na was banda, potem laweta i ogromne koszty, bowiem tam się płaci za wszystko. Za barierki, za lawetę, a nawet słyszałem, że można płacić za to, że zepsuliśmy trawę. Więc proszę was o rozsądek. No i uważajcie też na inne auta. Pamiętajcie, zjeżdżamy w prawo, kierunek i puszczamy szybkich matadorów. Aha, i ja miałem hamulce ceramiczne w Audi, które na tak długim torze, bo tor ma 21 km, są bardzo pomocne. Bez ceramiki hamulce szybko puchną, a można jej zagotować. No i teraz spalanie Audi na torze. Przy pierwszym takim spokojnym kółku spalanie to ponad 60 kWh na 100 km. Kolejne kółka to już 99,9 kWh, czyli poza skalą. Po ostatnim kółku zjechaliśmy z toru i zrobiliśmy około 20-25 minut taką jazdy wychładzającej samochód i spalanie, czy tam zużycie, nadal nie chciało spadać. Coś czuję, że wtedy zużycie było powyżej 130, a może i 140 kWh. Ogólnie 3 kółka i bateria spadała do niemal 0%. Co gorsza, poniżej 20% obcina nam moc, więc i czasy są coraz gorsze. I tu pojawia się duży problem, bo na Nürburgringu nie ma szybkiej ładowarki. To znaczy jest, ale tylko dla Tesli, a ładowarki Tesli jeszcze nie pozwalają na ładowanie innych aut. W związku z tym, po 3 kółkach porzuciliśmy Audi na parkingu i oddaliśmy się cudownej rozrywce, jaką jest oglądanie innych przejazdów. No zajebiście! No jest no ja w bluzie. Ja cały mokry jestem, dobrze, laję się. Jestem mokry. Dobrze, zobacz moją rękę. Ja mam to samo. Ale się ruch robi. Też nie od 8 jest. Elek! A, bo tam uśmiechnął się, widziałeś go. To jest piękne, tutaj wszyscy jadą, wszyscy. Nieważne, czy masz Citroena Berlingo, czy masz N-kę, czy masz RS3 MX5 GTI. Tutaj każdy może wjechać. Jak ktoś lubi kampery, jest też idealne miejsce, żeby sobie zatrzymać się przy samisieńkim torze. Proszę.
Można podziwiać, rano cię budzi ryk aut pędzących przez ring. No coś wspaniałego. I oczywiście trzeba przyjść tutaj na zakręcik, wziąć sobie krzesełko, można sobie wziąć kocyk, rozbić się i siedzieć tutaj cały dzień. Ach, to jest atmosfera. A ring też można zwiedzać tak. Koło są fajne traski. W ogóle rowerem da się pojechać wzdłuż toru, taką trasą terenową. Jak widać, też fajnie. Taka ciekawostka, w tym miejscu można zjeść sobie kiełbaskę, można zjeść i to są knajpa, którą prowadzą Polacy. Tor Nürburgring to najpiękniejsze miejsce w Niemczech, lepsze nawet niż autostrady bez ograniczeń. Jakież to jest przepiękne. A jak ktoś chce więcej, to na miejscu jest dużo wypożyczalni aut oraz Ring Taxi. U nas na przykład Elek wziął przejazd nowym Porsche GT3 i niestety nie mogę zacytować, jak określił ten przejazd, ale możecie sobie wyobrazić, jak dobry to był. Tak wygląda człowiek o przejażdżce na prawym pasażerze. GT3. Jak jest? Jak jest? Dobrze? Dobrze. Dobrze. Koszt takiego przejazdu to 350 euro. Dodatkowo wzięliśmy 200-konne Scirocco na przejazd już samemu za kierownicą i tam można się dzielić autem i przejazd kółka to około 150 euro. Trzeba kupić bilecik. I kupiony 35 euro, zielone piekło. Jak jedziecie swoim autem, to jedno kółko to koszt 35 euro. Ale nawet jak nie będziecie jeździć, to warto tu wpaść. Zupełnie nie wiem dlaczego to jest nazywane zielonym piekłem, bo dla mnie to jest zielony raj. Tu jest wszystko, czego pragnie motoświr. Dźwięk, zapach, widoki, ludzie, atmosfera, no wszystko tu jest genialne. Dodatkowo, tak jak ja, można na przykład trafić na przejazdy klasyków, gdzie przez ponad 2 godziny stare auta non-stop jeździły po torze. I to naprawdę szły takim piecem, no nie było zmiłuj. Oczywiście było sporo awarii, ale i tak, że te auta przeżywały tyle okrążeń, no to byłem w szoku. Szacunek. Niestety podczas naszych jazd też były wypadki i między innymi ten piękny Lexus RCF został rozbity razem z Meganką RS i i30N. Podobno też to piękne Audi zostało rozbite. Szkoda, ale to tylko pokazuje, jak niebezpieczny jest to tor. Pierwszego dnia, podczas gdy jazdy trwały 12 godzin, ponad 4 godziny tor był zamknięty właśnie przez liczne wypadki. Niestety też podczas pierwszego dnia po południu spadł deszcz, a my nie byliśmy przygotowani w parasolki, więc postanowiliśmy pójść na łowy. Na łowy do okolicznego parkingu podziemnego koło toru GP, gdzie stoją naprawdę fantastyczne auta. Bo zobaczcie, jest taka brama, nic nie wskazuje na to, że tam jest coś ciekawego. A tu proszę bardzo, myk! I wejronik. Są jakieś te, obok jest Maybach, no w ogóle jest tam mnóstwo samochodów. Na innym parkingu pod hotelem trafiłem na najnowsze Porsche 911 GT3 RS, które podobno należy do Rimaca. Nieźle. Cudowne w tym miejscu jest to, że jedziecie sobie na przykład zjeść pizzę, a wkoło was wciąż jeżdżą super samochody.
Idziecie na zakupy, a tam pod sklepem same super fury. Nawet jak robicie sobie zdjęcie pamiątkowe pod napisem Nürburgring, to w kadr może się wkraść Toyota Aygo X. No to jest tutaj cudowne. Nürburgring to miejsce, do którego motomaniak musi choć raz w roku wpaść. A jak wpadnie, to będzie chciał wracać tak jak ja. Ja byłem już kilka razy i nie zamierzam na tym skończyć. I już planuję kolejny wyjazd jeszcze w tym roku. Pojadę pewnie na Rad am Ring, czyli rowerowy wyścig po Nürburgringu. Oczywiście pojadę dzień wcześniej, żeby pooglądać jazdy po torze, być może samemu zrobić jedno kółko, a dopiero następnego dnia umrę na podjazdach. Na filmach, czy grając na Assetto na symulatorze, tego nie widać, ale północna pętla jest naprawdę górzysta i jeden z podjazdów ma niemal 5 km. Zresztą polecam moją relację z jednej z takich wypraw. Pora więc podsumować wyjazd czasowo i kosztowo. Dojazd na ring elektrykiem to około 12-13 godzin, a samochodem spalinowym da się zbić z tego pewnie około 2 godzin. Chociaż z drugiej strony no też trzeba się zatrzymać na przykład, żeby zrobić siku czy jeść. No ale myślę, że 2 godziny jest do zbicia. Koszt prądu u nas to od 2,5 do 3000 zł. Nocleg kosztował nas 300 euro za 2 noclegi ze śniadaniami w miejscowości tuż obok toru. Na miejscu wydaliśmy 740 euro na jazdy plus około 300 euro na jedzenie i jakieś małe pamiątki. Łącznie daje to nam 2000 euro, co trzeba podzielić przez 4, bo jechaliśmy we 4, więc koszty się rozkładają. Na łebka to jest po 500 euro, co przy obecnym kursie daje nam około 2200 zł. Tyle wydaliśmy na 3 dni w Zielonym Raju i nie żałujemy ani złotówki. Oczywiście mogło być dużo taniej, bo przecież nie musieliśmy brać na przykład auta, żeby wypożyczyć na miejscu, czy robić tam kółka. A co do jazdy elektrykiem w trasie, no to nie jest ona najgorsza, ale nie można jednak jeździć tak szybko jak nasza droga powrotna, bo jednak zatrzymywanie się co godzinę jest wkurzające. Gdyby tak trzymać te 130-140 km na godzinę, to wtedy postoje są tutaj 2 godziny, 2 godziny 30 i to da się przeżyć. Koszt prądu jednak jest już naprawdę wysoki, jeśli nie ładujemy w domu. Te 3000 zł za prąd to równowartość około 353 litrów paliwa, jeśli zakładamy, że 95 kosztuje 8 zł i 50 groszy. Akurat tyle wtedy kosztowała, jak byłem w Niemczech. A 353 litry wystarczyłoby na przejechanie 2700 km ze średnim spalaniem 13 litrów na każde 100 km. I oczywiście, jak pojedziemy jakimś dieslem, to zużycie byłoby pewnie nawet i 2 razy mniejsze i tak samo niższy byłby koszt wydania kasy na paliwo. Ale z drugiej strony, jakbyśmy pojechali jakimś spalinowym odpowiednikiem typu Audi RS7 z V8 pod maską, który ma też około 600 koni, to myślę, że takie 13 litrów na trasie wcale nie byłoby takie trudne do zrobienia. Ba, jakbyśmy jechali tak jak w drodze powrotnej, to myślę, że spalanie byłoby wyższe niż te 13 litrów. No ale tak czy inaczej, jazda elektrykiem w trasie to żadna oszczędność, plus wymaga planowania i częstych postoi. Auf Wiedersehen. Cześć! Aha, i w drodze powrotnej z ringu polecam pojechać sobie przez Düsseldorf i jest tam Classic Remise, czyli kolejny raj dla motoświrów. Nie nadrabiamy za dużo dystansu, wstęp jest bezpłatny, a widoki zapierają dech w piersiach. Cześć! a tam na końcu R8, czyli pewnie jak dorośnie chce być TT. Jedź. Nie, W124, tak. Jedź. K500 jakaś. Jedź. To będzie chyba bardzo dziwna relacja i będzie pewnie bardzo przerywana i niespójna, ale no wybaczcie, ja tutaj się czuję jak dziecko w sklepie ze słodyczami. Tutaj się nie da, zobaczcie, tam latają jakieś Porszaki, tu gdzieś jeżdżą, tu jest wszystko, tam gdzieś jakieś widziałem Alpiny, stare Bemki, są też motocykle, tam jakiś Skyline, tu jest nawet Tesla, zobaczcie, tam jest Porsche, Mazda MX-5, no Porsche i BMW oczywiście najwięcej, no ale tu jest wszystko, nawet G-klasa 6.3 AMG, no to jest coś niesamowitego. Zobaczcie tam, tam Skyline, Wjeżdżer, chyba 32. Zobaczcie tutaj na Bemki. No,
tam skyline następny, jakieś Scirocco czy Corrado stoi. No, fantastyczne miejsce, fantastyczne miejsce.